Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Moi mili, kolejny dość nietypowy unboxing, raczej może unboxing jest typowy, ale w tym unboxingu pierwsze skrzypce, główną rolę będzie bardzo nietypowy model brał udział, a mianowicie jest to, posłuchajcie, najcięższa platforma wyprodukowana przez Niemców, która miała mieć przeznaczenie, mówię tutaj właśnie o Waffentragenie Aus E100, a dokładnie chodzi o to, że w 1943 roku w ramach programu Enzwik Klung Serie, czyli tak zwana seria rozwojowa, miał powstać pojazd, a raczej platforma mająca na celu opracowanie serii pojazdów pancernych różnych typów. Chodzi dokładnie o samo, powiedzmy to, podwozie, tak, czyli tak zwaną platformę. I tutaj po pewnym czasie Niemcy doszli do wniosku, że wszystkie pojazdy powinny być zunifikowane, czyli powinny mieć wymienne części, niezależnie od tego, jaki jest to rodzaj pojazdu. Stąd się właśnie wzięła seria pojazdów, mówimy tutaj o podwoziach do czołgów, czyli E50, E75, E100, które, jeżeli chodzi na przykład o sam układ jezdny, miały mieć ten sam układ jezdny, czyli ułatwiona produkcja, a nie tak jak do tej pory produkowano czołgi, że na przykład Panzer IV miał układ jaki miał, Panzer III już miał inny układ, następnie był Tygrys, który miał jeszcze inny układ gąsienicowy, jezdny, czy też tam na przykład Pantera. Jeżeli ktoś się interesuje na przykład Panterami, to zapewne orientuje się, że finalna wersja, czyli tak zwana Pantera G, finalna, ta late tak zwana, miała już koła stalowe bez żadnych bandaży gumowych. No i tutaj stwierdzono, że należy tworzyć pojazdy, które będą miały jak najwięcej wspólnych części, żeby była ułatwiona produkcja, jak i również w trakcie eksploatacji wymiana, na przykład, powiedzmy, jeżeli pojazd został uszkodzony, czołg na przykład, to żeby można było go wykorzystać, to co jest do wykorzystania, do naprawy innych czołgów, na przykład innych pojazdów. I tego typu właśnie pojazd zaczęto projektować w 1943 roku. I tutaj ta właśnie czołg w ogóle miał nazywać się, czyli platforma ta uzbrojona w wieżę lub na przykład jako niszczyciel czołgów, miały nazywać się właśnie Panzerkampfwagenami E100. Dzisiaj prezentuję Wam wersję, która jest wersją platformy z wyrzutnią rakiety dokładnie, mianowicie jest to rakieta R1, ale to dokładnie jest ta, jeżeli chodzi o tą właśnie rakietę, to nazywa się ona Rheintochter, czyli tak zwana córka Renu, ale była ona oczywiście produkowana podczas II wojny światowej na poligonie doświadczalnym w Rąbce, który znajduje się obecnie na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. I właśnie w Rąbce od 1944 roku znajdował się tajny niemiecki poligon doświadczalny, gdzie właśnie niemieccy naukowcy testowali rakiety, uwaga, przeciwlotnicze. I między innymi była tutaj Rheintochter produkowana, ta R1, czyli córka Renu, ale również balistyczny Rheinbote, czyli tutaj nosorożec, tłumacząc na język polski, a dokładnie miała być to V4. Z tym, że do niszczenia po prostu, żeby rakieta mogła osiągnąć wysoki pułap,
i niszczyć alianckie ciężkie bombowce właśnie dokonujących nalotów dywanowych. Ale moi mili, dobrze, posłuchajcie, ten model, ten zestaw jest naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o firmę Model Collect, nie kupujemy tylko i wyłącznie tego zestawu, który widzimy na Artboxie, gdzie mamy kilka, widzimy w tle inne właśnie pojazdy uzbrojone, wyposażone w Rheintochter R1. Te zdjęcia tych rakiet w ogóle możecie zobaczyć właśnie w muzeum w Rąbce. Tutaj na przykład osoba, która rysowała ten pojazd, zupełnie od czapy pomalowała tą rakietę. Tutaj z tyłu już widzimy prawidłowo pomalowaną. A jeżeli chodzi o repliki, to znajdziecie właśnie w muzeum w Rąbce. Tam są odtworzone z fragmentów tych rakiet, które ocalały, przetrwały. Właśnie pokazane, można dotknąć, pomacać tych rakiet. Rąbka na helu. Tak prezentuje się pudełko. Jest to, o właśnie, posłuchajcie, zobaczcie, to jest jeden z moich tych skarbów. 65 zł ten model kiedyś kosztował. Tu podpórkę sobie schowam. Miękkie opakowanie. No i teraz co znajdziemy w środku? W środku znajdziecie, ja znajdę bardzo ciekawe rzeczy, ponieważ tu znalazłem jeszcze swoją taką konwersję od Model Trans Petera Przybyłki S100 Aus D, czyli do pojazdu właśnie, do czołgu S100 mogę właśnie zastosować armatę. Chyba tu jest nawet 128, a może 155, bo ten czołg w ogóle ważył, posłuchajcie, samo podwozie, bo tu znalazłem informację, że to samo podwozie, tylko nie w tej wersji. Pamiętajcie, że takie jedno podwozie zostało zdobyte przez Polaków z pierwszej dywizji pancernej tutaj na zachodzie, w jednym z fabryk niemieckich. I dokładnie waga tej platformy, czyli bez wieży, bez armaty, wynosiła 137,8 ton. Niesamowita waga. Tak prezentuje się instrukcja. Mamy taki skrót tutaj, jeżeli chodzi, powiedzmy, o ten model. Tutaj nawet widzimy, że jest coś 188 ton, ale tutaj najprawdopodobniej, tutaj chodzi o Mausa. I co tutaj mamy? Następnie mamy listę ramek, jakie znajdziemy w danym modelu. Widzimy, że mamy elementy fototrawione. Kolejny raz taki sam zestaw kalkomanii, jak i również z tworzywa sztucznego wykonane gąsienice. No i tutaj zaczynamy od montażu samej rakiety R1, czyli od córki Renu. Sklejamy sobie, malujemy po części i tutaj już dźwigar wyrzutni. Tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ te rakiety, jeżeli chodzi o ich lotki, były one były produkowane ze sklejki drewnianej i miały okucia, na przykład metalowe na krawędziach. To zależy, jaka rakieta, jaki typ rakiety, ale w każdym razie lotki były wykonane ze sklejki. No i tutaj zaczynamy sobie montować, powiedzmy, wyrzutnie tej rakiety. Następnie przechodzimy do kadłuba, górna część, sklejamy sobie koła następnie i tak dalej, i tak dalej. Dochodzimy do etapu nałożenia gąsienic, zamknięcia praktycznie modelu i następnie założenia samej wyrzutni wraz z rakietą. Teraz jest bardzo fajna rzecz, bo tego typu właśnie wyrzutnie były również na wybrzeżu montowane na specjalnych takich betonowych podstawach. Dokładnie tak samo wyglądające, więc nie musimy montować tego na czołgu, możemy sobie zrobić to właśnie w takim specjalnym leju. Osłonięta była właśnie montowana rakieta na odpowiednio postawionym betonie, właśnie stacjonarna taka.
obrona wybrzeża. A tu mamy malowanie. No i tutaj już mamy prawidłowe malowanie rakiety. Z tym, że ona tu jest bardzo mocno przyciemniona, ona była srebrno-czerwona, ta rakieta. Jeżeli wejdziecie na stronę Muzeum w Rąbce, tam macie odrestaurowane, zbudowane niektóre od podstaw rakiety. No i teraz kolejna torebka, ale zaczniemy tutaj oczywiście od kalkomanii. Zapewne widzieliście, z 2016 w ogóle roku jest ta kalkomania. No i tutaj ta sama, co w poprzednim modelu, jest zestaw kalkomanii, jak i również mamy zestaw elementów fototrawionych. Jeżeli chodzi o gąsienicę, to gąsienice mamy tutaj w paskach. Właśnie patrzę, czy mogę je wyjąć w jakiś sposób. Czy uda mi się, czy one są zaklejone, czy w inny sposób są mocowane. W każdym razie mamy długie odcinki. Może ja tutaj już zjadę z kamerą. Rozpakowałem te gąsienice, właśnie bardzo grube gąsienice, no adekwatne do ciężaru modelu, z małymi ogniwkami, z krawędziowymi, jeszcze takimi właśnie z krawędziami, żeby jeszcze większa przyczepność, jak i również ograniczyć zapadanie się tego czołgu. No niestety o tym tonażu czołg mógł się zapaść w grunt. Bardzo fajnie wykonane. Niektórzy może nie lubią gumowych. Ja powiem Wam, też nie po ostatnich doświadczeniach z S100 dokładnie, od Trumpetera, z tym malowaniem gąsienic to jest masakra. Jest filmik pokazujący właśnie tego S100 Trumpeter, z tym, że tamten jest modelem uproszczonym w dużej mierze. Tutaj mamy więcej możliwości. Tak prezentują się gąsienice. Nie można też narzekać. Teraz ramka. Dokładnie dwie ramki, na które składają się właśnie, chodzi o samą wyrzutnię i samą rakietę. Tak prezentuje się podstawa, dużo elementów, jeżeli chodzi o wyrzutnię. Tu mamy specjalne z drewna wykonane z desek boki tej wyrzutni rakiet. To tak samo były lotki, powiem Wam. Tu mamy osłonę. Bardzo ciekawy model. A szczególnie, że dzięki temu zestawowi możemy tak naprawdę wykonać dwa modele. I zaraz do tego dojdziemy. I tu mamy kolejną ramkę. To jest ramka z pozostałymi elementami, jeżeli chodzi o rakietę, wyrzutnię. No i tutaj mamy właśnie wyrzutnię. Tu mamy właśnie podstawę. To jest bardzo ciekawa rzecz. Tej podstawy nie wykorzystujemy przy montażu na czołgu. To jest podstawa właśnie, jeżeli stawiamy ją na ziemi. Rakieta sama z drugiej strony, a tu mamy właśnie lotki. Moim zdaniem troszeczkę te lotki, tak jak porównuję, chociaż nie, wiecie co, one są ok. A nie wiem, czy one nie były bardziej zawinięte na końcach, takie bardziej obłe, nie takie równo cięte. Z tego, co sobie przypominam. Mam gdzieś zdjęcia nawet z Myszą Błę, znaczy z Moniką. Tam też jeździliśmy bardemem, czyli po myszowemu bardem, to po naszemu jest BRDM-2. Mysza ma super podejście do niektórych rzeczy właśnie militarnych. No i marzy o BRDM-2. Chyba nie przekręciłem przez tego bardema. Powiem Wam, bardzo czysto zrobione elementy, z dużą precyzją, szczegółami i bardzo się cieszę, że jest ten element. Myślałem, że tego nie ma. Powiem Wam, lata temu oglądałem przez folię ten zestaw i teraz widzę, już wiem, co będę robił.
No i tutaj największa torba z elementami, najwięcej ramek. Tu się widzę oderwała płyta nadsilnikowa. No i teraz oglądamy sobie, przesunę te ramki i oglądamy sobie po kolei. To jest ramka J. Ramka J służy właśnie do wykonania czołgu. Tak, dokładnie, czołgu. Jak widzicie, jest tutaj wszystko równe. I na bazie tych ramek możemy wykonać właśnie sobie czołg, czyli możemy zamontować tą armatę w tej wieży. Ewentualnie możemy wykorzystać wieżę od Mausa, bo też były wykorzystywane właśnie, tu miały być zamontowane wieże od Mausa, zresztą na zdjęciach po przejęciu fabryki niemieckiej są pokazane kadłuby do S100, do Mausa i też wieże właśnie tego typu, jak pierwotnie miał mieć zamontowaną Maus. No z tym, że tu Maus poległ ten projekt i słusznie, i zaczęto produkować ten modele S100. A tu mamy dokładnie elementy do tego modelu i tu widzę jedną rzecz, że tamta jednak ramka niestety nie będzie możliwość wykonania, chyba że w drobnej przeróbce, ponieważ tam mam wycięte boki. Chyba że się mylę. Tak. Czyli tutaj nie posiadając tych boków, po prostu tu widzę też elementy do innych wersji, nie posiadając boków pod tą płytę górną, no niestety nie wykonam sobie wersji tej, którą bym chciał. I jak zauważycie, tu są różne kolory plastików, na przykład tu jeszcze widzę inną ramkę, która jest z innego plastiku, koloru plastiku wykonana. W każdym razie bardzo fajny model. Można naprawdę tutaj pokombinować sobie troszeczkę i zrobić właśnie esetkę z wieżą. Detal jest na poziomie Dragona, ale moim zdaniem lepszy. Ale nie jest to już obecny poziom chińskich firm, takich jak już wspominałem, na przykład Vespid, ForArt, Meng, więc tutaj już to jest taki lepsiejszy Dragon wtedy, jak się ukazywał, ale jeszcze wtedy nie było właśnie tych trzech firm. No tu jest fajny taki element pocisków. Następna ramka, gdzie mamy spód, mamy płytę nadsilnikową, mamy właśnie tą klapę, ale to są elementy, te elementy są do wykorzystania, jeżeli chodzi, a nie, o ten model czołgu, dokładnie, tak, tutaj ten model też będzie wykorzystywany, a mianowicie, ponieważ płyta nadsilnikowa jest tuż za przedziałem kierowcy i radiotelegrafisty. Czyli wykorzystujemy tak naprawdę wszystkie elementy, stąd też pewnie ta kolorystyka. No i tutaj mamy możliwość właśnie wykonania otwartego silnika i nie wiem, czy nie wykorzystam wtedy tego elementu, który Wam pokazywałem przy poprzednim modelu, model Collecta. I ostatnie ramki, bo to są dwie takie same ramki i tu mamy właśnie elementy związane z podwoziem. No, nie wszystkie tu elementy oczywiście wykorzystujemy, ponieważ są tutaj też elementy do innych wersji czołgu i ja teraz muszę poszukać sobie właśnie kadłuba do E-setki. Detal jest naprawdę bardzo ładny. Zwróćcie uwagę na detal na kołach. To potężny jest model. I ramki D występują w ilości 2 sztuk. I na zakończenie Wam pokażę, jak wygląda S100 od Trumpetera, ale tu chodzi o wielkość tego modelu.
Niestety podczas podróży na wystawę do Poznania w zeszłym roku uległ delikatnym uszkodzeniom. Nie ma już tutaj noktowizji, ale w każdym razie wielkość E-setki to jest mniej więcej tego typu i taki czołg. Kadłub ma 12 cm, a razem z lufą 15,5 cm. Ale tak będzie, tej wielkości mniej więcej będzie właśnie wyrzutnia rakiet tak prezentowała się, z tym, że nie będzie posiadała tych boków. Moi mili, to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam się również spodobał. Zapraszam do brania udziału w życiu kanału, komentowaniu. Nie bójcie się. Napiszcie, co sądzicie o tego typu zestawach. Który ten zestaw dokładnie się właśnie ukrywa pod numerem UA72106, o czym zapomniałem Was poinformować. No i oczywiście w skali 1,72. Instrukcja jest normalnie bardzo fajna, czytelna, trochę dziwnie tak otwierana, ale idzie się przyzwyczaić do tego. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subowania kanału, żebyście byli informowani na bieżąco o nowościach na kanale. Klikajcie również w dzwonek i zachęcam Was do wsparcia kanału poprzez Patronite'a, YouTube'a, ewentualnie indywidualnie, jednorazowo możecie wspomóc kanał, klikając po prostu takie serduszko ze znakiem dolara za dany film. Dzięki serdeczne, pozdrawiam i zapraszam do sklepu tankmodels.pl. Trzymajcie się, cześć.